Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie, a w studiu witam Krzysztofa Olborskiego. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć Tomku. Instruktor, trener pływania oraz trener przygotowania fizycznego. Zgadza się. To co? O czym dzisiaj? O wszystkim. Pracy na siłowni? Nie pracuję na siłowni. Nie pracuję na siłowni, pracuję u siebie na sali sportowej, którą mam przy domu. I jak wyglądają takie zajęcia? To zależy jakie. Indywidualne to w zależności od tego, z kim kto do mnie przyjdzie, to tym się zajmujemy. Współpracuję z osobami, które zarówno chcą zrzucić troszkę kilogramów, jak i po prostu lepiej czuć się w swoim ciele, oraz ze sportowcami, którzy chcą troszkę zwiększyć swoją szybkość, wytrzymałość, więc to jest taki bardziej trening na lądzie właśnie z przygotowania fizycznego, tak jak tu już wspomnieliśmy wcześniej. A jeśli chodzi o zajęcia grupowe? Zajęcia grupowe prowadzę z dziećmi. Jest to grupa, też się nazywa właśnie przygotowanie motoryczne dla dzieci, czyli uczę tam głównie takich podstawowych rzeczy, z którymi każdy człowiek się rodzi, a gdzieś tam w trakcie naszego wieku, zważywszy też na pracę, sposób żywienia, je zatracamy, czyli jak po prostu biegać, wspinać się, czołgać, robić pompki, przysiady, podciągać się z wisy na drążku, także jest to jak najbardziej taki trening związany z ciężarem własnego ciała, duże urozmaicenia, staram się również zachęcać dzieciaki do takich różnego rodzaju zabaw, ćwiczeń integracyjnych, także to jest taka grupa dziecięca, bardzo fajna. A pozostałe grupy jest to grupa taka mix, nazwijmy to, dla mężczyzn i dla kobiet, które właśnie chcą się czuć lepiej w swoim ciele, usprawnić troszkę ten swój organizm, przeważnie osoby właśnie pracujące za biurkiem, gdzie ten ruch troszkę tam podupada za dnia, więc 2 razy w tygodniu ich zapraszam na takie zajęcia. Uczymy się nowych elementów, czasem stanie na rękach, kto może spróbować, natomiast w większości po prostu zwiększamy tą sprawność, która gdzieś tam została zatracona. I to wszystko w podwarszawskim Pruszkowie, tak? Zgadza się. Online'owo? Nie, tu nie online, szkolenia online, natomiast tutaj jak najbardziej kontakt fizyczny jest. Dlaczego wybrałeś taki zawód? Troszkę przez przypadek. Zaczynałem od pływania, ale w pewnym momencie doszło do mnie, że samym pływaniem, nawet jakbyśmy chcieli się poprawiać i cały czas być mistrzami świata w tym, co robimy, to jednak w samej wodzie się tego nie da zrobić. Trzeba zbudować jakieś podstawy, trzeba troszkę zwiększyć szybkość, wytrzymałość, nie tyle w tym środowisku takim właściwym, w którym byśmy chcieli nawet rywalizować, co jednak potrzebny jest taki trening lądowy, żeby to wszystko scalić do kupy. I drążąc temat, pomalutku rozwijając się troszkę na inne też sfery, już nie tylko związane z pływaniem, ale później gdzieś tam kiedyś pojawił się właśnie pomysł kursu na trenera personalnego, więc poznanie troszkę takich rzeczy, powiedzmy, z którymi teraz nie mam za wiele do czynienia, ponieważ nie ćwiczę na maszynach, raczej staram się ćwiczyć właśnie drążki, płotki, ciężar własnego ciała. Po prostu ja osobiście dysponuję takim miejscem, gdzie nie mam takich sprzętów. Nie mówię, że one są złe, po prostu ja idę w inną stronę. Więc pomysł pojawił się jako jedno z odgałęzień w związku z pływaniem. I tak już po prostu zostało. I taka praca z własnym ciałem, drążkami i tak dalej, twoim zdaniem jest lepsza niż praca na przykład z urządzeniami na siłowni? Nie mówię, że lepsza. Według mnie ciekawsza. Więcej jest wariacji. Jesteśmy w stanie, ćwicząc na maszynach, ruch jest bardzo wyizolowany. Na pewno sylwetkę zbudujemy ładniejszą w ten sposób. Natomiast dla ogólnej sprawności naszego ciała wydaje mi się, że ćwiczenia takie wielostawowe, angażujące wiele mięśni naraz, nawet ćwiczenia ze zwykłą sztangą, robienie przysiadu, gdzie nie mamy z góry narzuconego ruchu przez maszynę, tylko możemy z nią mieć jakieś odchyły, różnego rodzaju modyfikacje, bardziej nam posłuży, jeśli mamy mniej czasu, na ten trening poświęcamy 2-3 godziny w ciągu tygodnia, to wydaje mi się, że to jest przewaga tego rodzaju ćwiczeń nad taką, nazwijmy to, suchą stricte siłownią. Co cię motywuje do działania, do pracy? Motywuje mnie chyba każdy przypadek z osobna. Motywuje mnie to, jak ktoś... Czyli ludzie. Ludzie, przede wszystkim ludzie. Właśnie jak ktoś się zgłosi z czymś, na przykład chce trochę schudnąć albo chce lepiej wyglądać i to w jaki sposób, jaką drogę ten ktoś musi pokonać, żeby rzeczywiście było widać efekty. Więc najbardziej motywuje mnie taka czyjaś przemiana. Po pierwsze, że zrobił ten pierwszy krok, na który dużo osób się nie decyduje, czyli po prostu zaczął,
a po drugie ten krok, do którego też mało kto dochodzi, po prostu to kontynuował. I to jest dla mnie ogromna motywacja, jak ktoś jest w stanie wyjść z takiej swojej strefy komfortu, z takiego bezpiecznego, ciepłego fotela, nawet w taką pogodę, ubrać się, przyjść do mnie. Zajęcia są wieczorami, więc już jest ciemno, zimno, a mimo to chce się tej osobie przyjść i coś zrobić ze swoim ciałem. No, nie mają ludzie takiego myślenia, o rany, idę do 11-krotnego mistrza Polski w pływaniu, ja z tym moim brzuszkiem, który chcę zrzucić, nie, może jednak nie do niego, bo to... Nie, osoby, które już się zdecydują przyjść, nie mają takiego przeświadczenia. Czasem słyszę, zanim ktoś się zgłosi, na przykład, bo to przeważnie jest taka droga, że zaczynam na przykład na pływalni, a później lądują też na sali, więc to jest takie, powiedzmy, 2 w 1, więc czasem jest tak, że ja tutaj ledwo pływam, to jak ja pójdę i na przykład przysiad zrobię, czy coś. Ale naprawdę bardzo pozytywnie mnie zaskakują też osoby starsze, które powiedzmy już są na zawodowej emeryturze, a mimo to chce im się przyjść i naprawdę w niektórych przypadkach ćwiczą powiedzmy lepiej, nie mówię nawet o sprawność ciała, ale po prostu takie zaangażowanie i chęć dążenia do celu niż osoby młode, którym się po prostu nie chce. Wspomniałeś o tym, co ciebie motywuje, ale to ja odwrócę pytanie teraz, to jak w takim razie ty motywujesz, albo w ogóle jak motywować się do tego, żeby utrzymać regularność w ćwiczeniach z tobą, w twoich kursach, na sali właśnie twojej, którą masz w Pruszkowie? Ja stosuję taki system, wydaje mi się on najbardziej sprawiedliwy, że w jakimś stopniu mogę być rozliczony z pracy, którą zrobiłem i ktoś jest też w stanie zobaczyć, czy zrobił efekty, czy nie. Dlatego zazwyczaj na początku, jeśli chodzi właśnie o takie ćwiczenia na lądzie, prowadzę różnego rodzaju testy sprawnościowe, zarówno z takiej sprawności, powiedzmy, czy jestem w stanie zrobić przysiad z rękoma nad głową, ale i też na przykład, jeśli ten ktoś jest osobą ćwiczącą, z jakim wynikiem ktoś do mnie przychodzi. Na przykład ktoś bierze, załóżmy 50 kg na przysiad, to po roku czy po jakimś tam czasie ponawiamy ten test, przeważnie po jakimś okresie 3 miesięcy i ktoś widzi, że na przykład wcześniej nie był w stanie podnieść ręki do góry, bo też się zdarzają takie osoby, a po czasie ćwiczeń na przykład zwiększyliśmy na tyle naszą ruchomość w obręczy barkowej, czy w biodrach, czy gdziekolwiek, że ktoś jest w stanie znacznie niżej na przykład sobie przysiąść, szybciej podbiec. Bardzo motywujące dla mnie było, jak starsza pani swego czasu przychodziła do mnie i miała takie przeświadczenie, że ma troszkę za dużo kilogramów i ja starałem się bardzo przekonać, że samymi naszymi spotkaniami, ćwiczeniami nie dam rady tego zrobić, bo ja widzę tą osobę tylko 2 godziny w tygodniu, a tydzień ma bardzo wiele godzin, więc to wymaga również pilnowania się samemu, dbania o to, co się je. Pracy domowej, tak, którą mało kto wykonuje, ale jak już wykonuje, to naprawdę widać efekty. I ta pani mi powiedziała, wie pan co, może nie biegam szybciej, znaczy inaczej, wie pan co, może nie jestem chudsza, nie jestem jakaś tam, jak ta pani to nazywa, wylaszczona bardziej, natomiast teraz jak autobus mi ucieka, to jestem w stanie podbiec jeden przystanek i wsiąść już na tym kolejnym, nie odpuszczam. Także fajnie, mega motywacja, myślę, że każdy może przyjść z założenia innym celem, ale to, co przy okazji mu się uda osiągnąć, jest dużo bardziej ważne niż to, z czym finalnie przyszedł. A co jest dla ciebie najważniejsze w życiu? Najważniejsze w życiu? Chyba miłość. Miłość i rodzina. Bo jak to jest, to wszelkie inne rzeczy, czy się powodzi, czy nie powodzi, jakoś to będzie. A jak nie ma tego takiego ciepła, że wiadomo, że w pracy się wali, ale się przyjdzie i ma się taką ostoję, to jak tam jeszcze by się źle działo, no to myślę, że to jest pierwszy krok do tego, żeby sobie po prostu popsuć życie. Więc myślę, że miłość, rodzina, dzieci później. Nie wiem, bo nie mam jeszcze, ale myślę, że takie jest. Pasja? Pasja. Ogólnie sport, ale jeśli miałbym powiedzieć coś niezwiązanego ze sportem, to interesuję się historią, przeważnie II wojny światowej. Tam to jest coś, co w wolnych chwilach, jak mi wpadnie jakiś tekst, artykuł czy kawałek filmu dokumentalnego, bardzo chętnie posłucham, wysłucham. I bywa tak, że dowiadujesz się jakichś nowych rzeczy, których jeszcze gdzieś tam nie odkryłeś? Tej historii II wojny światowej? Ja głównie się interesuję historią II wojny światowej, powiedzmy naszych sąsiadów, czyli przeważnie no właśnie granica niemiecka, co tam się działo, jak wyglądało dojście do władzy, upadek, co się działo później.
myślę, że na tyle jest temat już powiedzmy przerobiony, rzadko co mnie zaskakuje. Kiedyś się bawiłem w jakieś tam teorie spiskowe i szukałem, ale stwierdziłem, że nie ma sensu. Także za każdym razem jakiś tam smaczek wpadnie, ale ogólnie wiem, o co chodzi i ten temat mnie po prostu interesuje. I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Krzysztof Olborski, trener, właściciel Movement Lab oraz 11-krotny medalista Mistrzostw Polski w pływaniu był moim Państwa gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Dzięki Tomasz Tomku. Słodki, do usłyszenia, do zobaczenia.